Dzisiaj omówimy sobie drugą historię z książki Aport, historię samotnego Frediego, naszego ludzkiego protagonisty Alka. Istnieje wspólny element pomiędzy historiami z tej książki. Każda postać chce zyskać kontrolę nad swoim życiem, a ich wielki cel prowadzi do różnych konsekwencji. Ale akurat te historie mają drugą wspólną część, bo w każdej z nich mamy drobne animatroniczne zabawki stworzone przez Fazbear Entertainment. Najpierw był Aport, teraz mamy właśnie tego samotnego Frediego, którego widzimy na ilustracji, później będzie jeszcze jeden maluch. Tak więc główną postacią tej historii jest Alek. Alek od urodzenia był trudnym dzieckiem. Pojawia się parę akapitów na temat samego słowa zło. Jak chłopak je rozumie, jak balansuje na granicach dobra i zła. Takie dziwne tematy, ale pomagają nam zrozumieć, kim jest Alek. Nie znosi swojej rodziny, zawsze jest osądzany, zawsze jest niegrzeczny. Jedyną osobą, którego rozumie, jest ciotka Gigi. Alek ma 15 lat. Rodzice Alka cały czas szukają sposobu, żeby mu pomóc, żeby dobrze go wychować, ale są w tym po prostu słabi. Próbują wielu różnych metod, czytają wiele różnych książek, ale dzieciak czuje się, jakby był większy od każdej z nich, jakby widział intrygi rodziców z oddali, nie dawał się w nie wciągać. Alek ma też młodszą siostrę Hazel. Hazel jest złotym dzieckiem, totalnym przeciwieństwem Alka. Była grzeczna, miła, mądra, bezproblemowa i Alek z tego powodu jeszcze bardziej jej nie znosił, czuł się gorszy. Na przykład Hazel miało imię po babci, ważne imię z jakąś historią. Alek to imię kompromis, bo rodzice nie mogli się zdecydować pomiędzy Aleksandrem a Erykiem. Hazel jest bardzo skromna, choć nie jest trudno zauważyć, do czegoś naprawdę chce. Alek uważa, że jej siostra tylko udaje, wykorzystuje wszystkich dookoła, a on nie da się na to nabrać. Dziewczynka będzie miała 10 urodziny podczas tej historii. Mniej więcej tyle o samych postaciach. Wszystko zaczyna się w miesiąc urodzin Hazel. Zły okres dla Alka, on dostawał jakiś tam mały dzień urodzin, przy Hazel praktycznie świętowali miesiąc jej urodzin. Tymczasem rodzice próbowali następnej książki psychologicznej, żeby poradzić sobie z Alkiem. Ta książka była problematyczna, bo rodzice dobrze ją ukrywali. Cały czas była mowa o sposobie z 5 rozdziału, ale Alek nie znał kontekstu. W głównej mierze chciał porozmawiać, chciał, żeby zrozumieli, że jest po prostu inny. Ich dziwne podejścia wychowawcze wydawały się niepotrzebną drogą naokoło. Wieczorem do jego pokoju weszła Hazel, choć miała od niego wyraźny zakaz. Była przestraszona, robiła powoli krok po kroku, aż dotarła do łóżka, położyła jakąś książkę i uciekła. To była właśnie ta psychologiczna książka, której Alek nie mógł zdobyć. Nie rozumiał, czemu to zrobiła, ale uznał, że szuka pokoju dla jakiegoś swojego niecnego planu. Przyjął ten prezent, chciał dowiedzieć się, czego jego siostra chce, ale zamierzał wykorzystać to przeciwko niej. Zrobiła się z tego naprawdę wojna, każdy miał jakiś plan. Rodzice mieli plan, Hazel jakiś miała, Alek postanowił wygrać to starcie i przygotować swój plan. Słowo zło jest porównaniem, on jest zły, bo jego siostra jest dobra, chciał to zmienić. Porozmawiali ze sobą następnego dnia. Rozdział 5 mówił, że rodzice powinni być surowi dla dziecka. Taki był plan ich rodziców. Ale chciał stać się jeszcze gorszy, żeby zrezygnowali ze swojego przebiegłego planu. Ale Hazel zaproponowała coś innego. Alek miał stać się grzeczny, a ona miała stać się niegrzeczna, przez co wyrównają się trochę, nie będzie takiej wyraźnej różnicy. No i Alka strasznie to zdziwiło. W pewnym sensie zrozumiał, że nie tylko on cierpi w tej rodzinie, ale zinterpretował to na swój sposób. Hazel jest zła i ma dość udawania perfekcyjnej, a więc mógł ją zdemaskować. Tak więc plan dzieciaków wszedł w życie. Zawsze gdy rodzice krytykowali Alka o coś, co zrobił, Hazel robiła to samo, często nawet gorzej, co doprowadzało rodziców do szału i łez. Uznali, że to taki okres w jej życiu, ale robili wszystko, by przetrwać, przynajmniej do jej urodzin w sobotę za kilka dni. Tymczasem rodzeństwo dobrze się ze sobą bawiło. Pierwszy raz w życiu miło spędzali ze sobą czas, coś naprawdę niespodziewanego dla Alka, ale regularnie korygował się, nie da się oszukać. Zrozumie plan Hazel, pokona ją, zdemaskuje. 3 dni przed urodzinami mama, ciocie i rodzeństwo przyszli do pizzerii Frediego Fazbeara. Wynajęli lokal na sobotę i mama dogotowała szczegóły, gdy dzieciaki bawiły się dookoła. Dowiedzieliśmy się o paru szczegółach, na przykład o zabawce Jark Foxiego. Alek był wielkim fanem Foxiego, ale nigdy nie dostał tej puszanki. Okazało się, że Hazel też jej chciała, ale starała się tego po sobie nie pokazać. Irytowało to Alka, bo ona rzeczywiście miała szansę. Ona ma prawo mieć urodziny we Freddy's, a Alek nie. Nie miał wystarczająco przyjaciół na drugie urodziny. Nawet na jego normalne urodziny przychodziło dużo przyjaciół Hazel. Dzisiaj pokłóciły się, Hazel wypuściła z siebie trochę frustracji. Alek uważał, że rodzice wszystko robią dla Hazel, ale ona uważała, że jest na odwrót. Bardzo wysilali się, żeby Alek był zadowolony. Dosłownie przeprowadzili się w okolice ciotki, którą Alek lubił. Jej słowa docierały do brata, ale ten cały czas je odrzucał. Poznajmy też gwiazdę naszej historii, samotnego Frediego. Ten robot powstał na potrzeby książki, nie istnieje w grach. Gdybym miał go do czegoś porównać, to trochę taki bidibab, mniejszy, stylizowany na Frediego. Podczas przyjęcia robot będzie chodził dookoła klientów i jeśli dziecko nie miałoby z kim porozmawiać, mini Freddy przychodził na ratunek. Ogólnie był to jakiś pomysł, ale wszyscy wyraźnie widzieli, że to jest zabawka dla niechcianych dzieci. Alek wiedział, że jeżeli ktoś miałby dostać robota, to właśnie on.
Przez pozostałe dni rodzeństwo wciąż walczyło z rodzicami, ale Hazel była dosyć ponura, zwłaszcza w temacie przyjęcia. W dzień urodzin wszystko tak jakby wróciło do normy. Hazel była grzeczna, bawiła się z przyjaciółmi, ale głównym punktem przyjęcia był tak zwany wiatrowy tunel. Pracownicy mieli wrzucić do środka masę kuponów, włączyć wiatr, a dziecko miało złapać jak najwięcej kuponów, żeby coś wygrać. Główną nagrodą był oczywiście Jark Foxy. I Alec załatwił, żeby wygrywający bilet nie znalazł się w tunelu. Zabrał go, gdy nikt nie patrzył. Widział, że jego siostra chce zabawki i policzy się, gdy jej nie dostanie. Wszyscy zobaczą, jaka jest rozpuszczona i zła. Taki był plan Alka. Ale co dziwne, Hazel nie chciała wejść do tunelu. Mówiła, że nie chce już Jark Foxy'ego. Mama nie poddawała się, bo Hazel od dawna mówiła tej zabawce. Alec interpretował to jako strach przed porażką, przed tym, że nie zdobędzie biletu. Za namową mamy przekonał siostrę, żeby weszła do tunelu, ale dla niej było już wszystko jedno. Wszyscy dopingowali ją, ale ona tylko kręciła rękami na odwalcie i łapała coś od czasu do czasu. Okazało się, że nie złapała kuponu na Jark Foxy'ego, ale taki kupon wpadł jej we włosy, liczyło się, wygrała. Najwyraźniej w tunelu znajdował się jeszcze jeden na Jarka, z jakiegoś innego dnia, którego nikt nie wyciągnął. Alec był wściekły, bo przegrał. Nakrzyczał na mamę, na siostrę. Chciał mieć rację, więc znowu zinterpretował wszystko na swój sposób. Hazel jest rozpuszczona, bo nie chce zabawki. Dostaje wszystko, a nigdy nie jest zadowolona. Hazel wyszła na parę minut. Kiedy wróciła, dała Alkowi tą zabawkę. Dziewczynki naprawdę nie obchodził Foxy, ale bardzo chciała go zdobyć dla Alka. Taki był jej plan. Chciała się z nim pogodzić. Chciała, żeby przestał jej nienawidzić. Ale Alec wciąż był rozgoryczony przegraną i ostro się wkurzył. Znowu zaczął wrzeszczeć i w końcu wyrwał jej pluszaka z rąk, rozrywając mu rękę i uciekł. Alec schował się z pluszakiem w jakimś składziku pokoju dla personelu. Kiedy gniew przechodził, zaczynał zrozumieć, co naprawdę zrobił. Nie było żadnego niejasnego planu. Jego siostra nie jest manipulantką. Chciała dobrze. Chciała tylko, żeby przestał jej nienawidzić. To on wszystko zepsuł. Bardzo się tego wstydził. Nie wiedział, co robić dalej. Rzucił Foxym w półkę, z której spadł dużo zabawek i wśród nich zgubił Jarga. Jeden z koszy na śmieci w pokoju zaczął się trząść. Nie dowiedział się, co jest w środku, ale zauważył trochę dalej samotnego Freddy'ego. Freddy zaczął mówić, ale nie zachował się jak zabawka. Ogłaszał parę rzeczy, a potem zadawał bardzo konkretne, dziwne pytania. Alec spojrzał mu w oczy i go zamurowało. Nie mógł się ruszyć ani oderwać wzrok od misia. Czego w życiu żałujesz najbardziej, Alec? Zranienia Hazel. Alec w końcu wstał i wyszedł ze składziku. Wrócił do swojej rodziny, przeprosił siostrę, się z nim pogodził. Ale niestety nie tak zostało to przedstawione w książce. Gdy Alec powiedział, czego żałuje, oczy samotnego Freddy'ego stały się zielone, a potem robot zniknął. Chłopak wciąż nie był w stanie się ruszyć. Do pokoju weszła Hazel, ale nie zauważyła go i odnalazła Jark Foxy'ego na podłodze. Alec nie mógł się ruszyć ani nawet krzyknąć, żeby go zauważyli. Po jakimś czasie paraliż go puścił, a wszystko wydawało się inne, większe. Musiał się namęczyć, żeby otworzyć drzwi do składzika. Dzieci w głównej sali były wielkie, rzuciły się na niego i prawie rozszarpały. A co w tym wszystkim było najgorsze, koło Hazel siedział ktoś, kto wyglądał zupełnie jak Alec. Ktoś się za niego podszywał. Chciał podejść i wszystko wyjaśnić, ale nie mógł. Okazało się, że zamienili się ciałami, a on był teraz wewnątrz zabawki. On był samotnym Freddym. Oszust, który siedział przy stole, puścił do niego oczko, a kiedy jedna z koleżanek Hazel wymiotowała na zabawkę, jakiś pracownik zabrał ją do składziku, została wrzucona do kosza, który wcześniej dziwnie się ruszał. W koszu była masa zepsutych samotnych Freddych. Alec próbował krzyczeć o pomoc, ale zamiast swojego głosu usłyszał głosy innych zabawek, także wołających o pomoc. Tak kończy się samotny Freddy. Znowu złe zakończenie. Samotny Freddy miał strasznie małą rolę w tej historii. Głównie chodziło o Alka, o jego konflikt z siostrą, a robot i element paranormalny pojawił się dosłownie pod sam koniec. Fazbear Frights, każda historia jest pisana w inny sposób i póki co druga książka powtarza style z pierwszej. Samotny Freddy jest bardzo podobny do historii Count the Ways, wybór po polsku. Mało tu FNAF-a, większość historii skupia się na przedstawieniu protagonisty, a niebezpieczny animatronik pojawia się dosłownie dopiero pod koniec. Tak samo Aport opowiada o takim pakcie z potworem, co bardzo przypomina To Be Beautiful, Piękną Być z pierwszej książki. Nie wiem jeszcze, jak będzie ostatnia historia tutaj wyglądała, ale w pułapce nazwałbym jako takie po prostu badanie niebezpiecznego miejsca. Ciężko mi to ubrać w proste słowa, ale chyba wiadomo, o co chodzi. Póki co, ta druga książka ma bardzo podobne motywy do pierwszej. Konflikt w tej historii był w miarę oczywisty i wszystkiemu winny jest brak zaufania Alka do innych. Na siłę odrzucał uczucia swojej siostry. Oczywiście nie usprawiedliwia to tego, co wydarzyło się z nim na samym końcu. Samotny Freddy w ogóle wydawał się być wrzucony trochę na siłę. Nie nawiązuje do niczego, nie próbuje być sprawiedliwą karą, ale jak wpadł w pułapkę, trafił na to niebezpieczne, nienaturalne urządzenie, które niby spełniło jego życzenie, ale po drodze ukradło mu życie. I nie mu pierwszemu. Ciekawi mnie tylko, czy Alec Impostor będzie próbował mieć normalne życie. Czy będzie dobrym Alkiem, częścią rodziny, czy może przy pierwszej lepszej okazji ucieknie z domu i nigdy nie wróci. Wydaje mi się, że nie zrobi nic zbyt szybko, bo nie jest pierwszym samotnym Freddym, który ukradł czyjeś ciało.
Gdyby tak dużo dzieci uciekło z domów, byłoby to chyba dosyć wyraźne. Właśnie patrząc na to, jak dużo jest samotnych Freddych, to znowu nie wygląda jak duch. Tak samo jak Apport, postać wygląda jak klątwa, nie jak ofiara próbująca znaleźć szczęście, jak to zwykle jest we FNAF-ie. To jest też coś innego od Glitch Trapa, który chce przynieść twoje ciało, bo Glitch Trap był tylko jeden. Znowu jakiś dżin, który spełnia twoje życzenie, ale nie w taki sposób, w jaki chcesz. Jeżeli porównać to do fabuły gier, ludzie zawsze uważali, że samotny Freddy będzie mówił o Golden Freddym. Już opis mówił o złotej siostrze i ludzie myśleli, że to jakieś bezpośrednie nawiązanie. Podobieństw trochę jest, bo starszy brat jest agresywny, nie znosi swojego młodszego rodzeństwa, jest też wielkim fanem Foxy'ego. No i cała historia to parę dni aż do urodzin. Od razu mówię, nie jest to silny argument i nie uważam tego jako dowód. Ale jeżeli rzeczywiście chcecie szukać jakichś podobieństw, sugerowałoby to nam wiek postaci. 15-letni Mike, 10-letni Iwan. Mike jest winny podarcia pluszaka Foxy'ego. Wzmianki o złotej siostrze mogłyby nam sugerować Golden Victima. Zgaduję, że sam samotny Freddy byłby nawiązaniem do Plushbeara, skoro mówimy o gadającej zabawce Freddy'ego, ale pomieszali tu dużo. To starszy brat jest samotnikiem. Plushbear starał się chronić Iwana i samotny Freddy w pewnym sensie chroni Hazel. Coś takiego. Ale jak mówię, to może nic nie znaczyć. Jeżeli ta historia rzeczywiście nam coś przekazuje, to takie szczegóły, ale nie musi nam przekazywać nic. I to tyle na dzisiaj. Samotny Freddy to ciekawa historia, głównie z powodu Alka według mnie i przykro mi z powodu jego ostatecznego losu. Tak samo jak w historii Phantom Freddy'ego protagonista rozumie swój błąd, kiedy jest już za późno. Nikt nie chce, żeby taka osoba mimo wszystko została ukarana. Dziękuję wam za oglądanie i powiedzcie, co wy sądzicie o tej historii. Za samego Alka dałbym jej dużo punktów, ale za samotnego Freddy'ego bym trochę odjął. Pomyślcie o tym, zobaczymy się w komentarzach.